Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejne produkty firmy Kioxia, czyli tak naprawdę dawna Toshiba. W tej chwili pod marką Kioxia produkty dawnej Toshiby są sprzedawane. Nadal jest to jeden z największych producentów pamięci masowych, pamięci flash na świecie, więc dzisiaj przyjrzymy się kolejnym ich produktom. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jak wiecie, już wcześniej testowałem model Kioxi 128 GB, ale z nowszej serii U366. Tutaj gdzieś będziecie mieli linka do tego testu. Dzisiaj jednak zajmiemy się starszym modelem, ale o dwukrotnie większej pojemności, czyli modelem Kioxia U365. Opakowanie jest klasyczne dla Kioxi, czyli tekturowe. Mamy informacje o pojemności 256 GB, standard USB 3.2 generacji pierwszej, model U365 i sam pendrive zapakowany w blisterowo-tekturowe opakowanie. Na opakowaniu mamy informację, że gwarancja jest 5-letnia na ten układ. Szybkość odczytu do 150 MB na sekundę i wspiera interfejsy 3.2, 3.1, 3.0 i wstecznie 2.0, kompatybilne z Windowsem 10, 8.1 i z macOSem również. Jeżeli natomiast chodzi o kraj produkcji, to jest to produkt wyprodukowany, czy urządzenie flash wyprodukowane w Japonii, made in Japan, więc tutaj możemy być pewni wysokiej jakości tego sprzętu. Samo opakowanie bardzo łatwo można otworzyć w ten sposób i dostać się do zawartości. Tutaj mamy, słuchajcie, już blister plastikowy, ale tego blistera już bez narzędzi nie otworzymy. Tak prezentuje się po otwarciu. Made in Japan. Oznaczenie kodowe U365, numer seryjny, certyfikaty europejskie. To co istotne, słuchajcie, matowy plastik, więc dla wielu będzie miało to duże znaczenie. Tak wysuwamy USB, końcówkę USB. Informacje również o pojemności, o logo producenta Kioxia, standardy wspierane. Mamy miejsce na przywieszkę, ale słuchajcie, chyba nie mamy nigdzie, z tego co widzę, diody LED. Dosyć sztywno ten port siedzi. Musimy nacisnąć i przesunąć. Nacisnąć i przesunąć. Jak przyciśniemy, to się chowa. Dosyć lekki jest ten pendrive. No nic, pozostaje nam, słuchajcie, przeprowadzić testy szybkościowe.
Jeżeli chodzi o testy, wyniki ich widzieliście. Myślę, że są więcej niż zadowalające. Dla tych, którzy nie oczekują pendrive'u o niesamowitym wyglądzie, a przede wszystkim przyzwoitych parametrach za relatywnie nieduże pieniądze, to ten model U365 jest jak najbardziej godny polecenia. Prędkości przyzwoite. Jeżeli chodzi o obudowę, jest matowa, plastikowa, więc nie powinna się rysować. Jednocześnie pendrive jest dosyć lekki, więc tutaj same pozytywy. Cenowo też nie jest źle, jest dobrze wyceniony, dobrze pozycjonowany. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje pendrive'a mniejszego bądź też bardziej wytrzymalszego, to Kioxia ma też w swoim portfolio model U366, nowszy, szybszy, metalowy, ale i droższy. Tutaj będzie gdzieś link do tego modelu, więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze testu, więc dla każdego coś dobrego. Myślę, że każdy znajdzie w portfolio Kioxi coś dla siebie. Napiszcie w komentarzach, czy używacie pendrive'ów, jakiej pojemności, jakich producentów i czy jesteście z nich zadowoleni. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to poproszę o łapkę w górę, udostępnianie materiału i pamiętajcie, oglądajcie również inne materiały wideo na kanale dostępne, a tutaj na końcu jeszcze gdzieś Wam podlinkuję inne testy produktów marki Kioxia. Jeżeli będziecie zainteresowani, to dajcie znać, porównam te dwa pendrive'y dla Was. Hej, hej!